Jak wyglądały początki polskiej państwowości? Z jakim rozmachem dbano o bezpieczeństwo pierwszych grodów? Gdzie znajduje się najstarsza na ziemiach piastowskich chrześcijańska świątynia, wzniesiona jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Mieszka? Jak bez zbędnego naukowego bełkotu przedstawić historię początków Polski? Gdzie możemy obejrzeć miecz świętego Piotra i jak mieszkał Mieszko I? Dowiecie się tego, odwiedzając dziś z nami niezwykłą wyspę, na której istniał kiedyś jeden z najważniejszych grodów piastowskich. W X wieku państwo Polan nie miało stałej stolicy, a ówczesny gród był jednym z tych, które mogły taką funkcję pełnić. Swoją siedzibę miał tu Mieszko I i była to prawdopodobnie największa i najlepiej ufortyfikowana twierdza ówczesnego państwa. Zapraszamy do wspólnej wycieczki na Ostrów Tumski w Poznaniu. Dziś kontynuujemy naszą miniserię wycieczek po Ostrowach Tumskich. Parę odcinków wcześniej pokazaliśmy Wam już Wyspę Katedralną we Wrocławiu, a dziś przyszedł czas na Poznań. Ostrów Tumski to jedno z najciekawszych historycznie i turystycznie miejsc w Polsce. Zobaczymy tu nowoczesne i multimedialne wystawy, poprzeplatane z jednymi z najstarszych i najważniejszych dla Polaków zabytkami, związanymi z kształtowaniem się państwowości i religijności. Poznamy historię Piastów od budowy pierwszego warownego i potężnego grodu, po przyjęcie chrztu i rozwój młodego europejskiego państwa. Oraz odwiedzimy miejsce uważane za najbardziej hipsterskie w Poznaniu. Sprawdźcie, dlaczego warto poznać poznańską Wyspę Katedralną. Brama Poznania to multimedialne centrum opowiadające o dziejach Ostrowa Tumskiego, a w szczególności o roli, jaką odegrał w czasach kształtowania się państwa polskiego. Reprezentuje ona nowe trendy, jakie pojawiły się w polskich muzeach. Historia jest tu prezentowana w postaci prelekcji multimedialnych i filmowych, interaktywnych makiet i wizualizacji, opowiadana prostym językiem bez zbędnego naukowego bełkotu. To idealne miejsce, aby rozpocząć wędrówkę po najstarszej części Poznania i dowiedzieć się, jak odkrywać tajemnice Ostrowa Tumskiego. Wystawy opowiadają o historii i współczesności Ostrowa Tumskiego oraz ich znaczeniu dla losów mieszkańców Poznania i całej Polski. W szczególności pokazywana jest tu rola, jaką wyspa odegrała w czasach kształtowania się państwa polskiego w kontekście europejskim. W pierwszej części poznamy początki powstałego około IX wieku Ostrowa, kiedy to w północnej części wyspy powstał niewielki gród z drewnianą zabudową. Mieszko około pierwszej połowy X wieku uczynił z niego potężny zespół obronny, z którym musieli liczyć się wszyscy sąsiedzi. I tak płynnie przechodzimy do części drugiej, w której zobaczymy chrzest Mieszka oraz konsekwencje tej jakże ważnej decyzji dla dalszych losów Polski. Trzecia część ekspozycji opowiada o historii Polski i Ostrowa od czasów Złotego Wieku, czyli okresu największej świetności państwa,
do powstania w XIX stuleciu Złotej Kaplicy w katedrze mieszczącej groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ostatnia część to złożona najnowsza historia, gdzie walka o wolność przenika się z walką o zachowanie tożsamości kulturowej i zabytków. Po obejrzeniu ekspozycji przechodzimy kładką nad rzeką Cybiną do śluzy katedralnej, będącej pozostałością po pruskich fortyfikacjach twierdzy Poznań, i bogatsi o zdobytą wiedzę możemy przejść do zwiedzania pozostałych zabytków Ostrowa Tumskiego. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny in Summo to miejsce, od którego zaczęła się historia poznańskiego Ostrowa Tumskiego. To w obrębie Piastowskiego Grodu powstała przedromańska kamienna budowla, wybudowana przez Mieszka I w drugiej połowie X wieku. Był to kompleks pałacowy, Palatium, przy którym powstała pierwsza na ziemiach Piastów budowla chrześcijańska, wzniesiona dla czeskiej księżniczki Dobrawy, nazywanej również Dąbrówką, jeszcze przed przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. Według niektórych historyków to właśnie w baptysterium tej kaplicy odbył się chrzest Mieszka I. Te nieco tajemniczo brzmiące sformułowanie in summo, dodawane do wezwania kościoła, oznacza w grodzie lub na zamku i dotyczyło położenia kaplicy w kompleksie zamkowym Mieszka I. Przeprowadzone w XXI wieku badania archeologiczne pozwoliły na wskazanie dokładnego miejsca położenia książęcej kaplicy w południowej części pałacu. Jak owo pallatium wyglądało, możemy wyobrazić sobie, oglądając szklaną instalację oddającą rozmiary i obrys dawnego pałacu książęcego. Zniszczoną podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku świątynię odbudował Kazimierz Odnowiciel. Po roku 1139, kiedy gród na Ostrowie Tumskim stał się w Wielkopolsce główną rezydencją Mieszka Starego, kościół zamkowy Najświętszej Marii Panny podniesiono do rangi kolegiaty i utworzono w nim kapitułę. Kościół z X wieku przetrwał do 1430 roku, kiedy rozebrano go i przystąpiono z inicjatywy kapituły poznańskiej i biskupa Andrzeja Zbnina do budowy nowego kościoła w stylu gotyckim, który zachował się do dziś. Z nastaniem rządów pruskich po skonfiskowaniu majątku kolegiaty kościół zaczął niszczeć do tego stopnia, że władze planowały jego rozbiórkę. Uratowała go kapituła katedralna, która w połowie XIX wieku przeprowadziła gruntowny remont. W trakcie II wojny światowej kościół zamieniono na magazyn zrabowanych przez Niemców muzealiów i po raz kolejny ulegał powolnemu niszczeniu. Na szczęście walki w 1945 roku nie uszkodziły kościoła i podjęto próby jego odnowienia. Pod koniec XX stulecia został zamknięty z obawy przed zawaleniem. W 2021 roku zakończono gruntowną renowację świątyni i udostępniono ją zwiedzającym, a okazjonalnie pełni ona również funkcje sakralne.
Świątynia posiada wnętrze halowe, trójnawowe, nakryte gotyckim sklepieniem gwiaździstym. Polichromie wnętrza, projekty witraży oraz ołtarza wykonał w trakcie remontu w latach 50. XX wieku Wacław Taranczewski. Nie ma tu zbyt wielu zabytków, można za to obejrzeć multimedialną historię Ostrowa Tumskiego i poczuć klimat średniowiecznej świątyni z mocnym akcentem pierwszych Piastów. W cokole budowli widoczny jest głaz z charakterystycznymi rowkami. Według podania rysy powstały od ostrzenia mieczy, co miało nadawać im nadprzyrodzoną moc. Przed kościołem znajduje się kolumna z figurą Matki Boskiej Niepokalanej z 1886 roku oraz budynek psałterii. Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła to największy i najbardziej okazały budynek na wyspie oraz najstarszy zabytek w Poznaniu. Przyjmuje się, że poznańska katedra jest miejscem pochówku pierwszych władców Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz jednym z prawdopodobnych miejsc chrztu Polski, obok Ostrowa Lednickiego i Gniezna. Obecnie katedra w Poznaniu to jeden z najważniejszych kościołów w Polsce. Jej początki sięgają 968 roku, kiedy to nowo przybyły biskup Jordan objął pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo. Pierwsza preromańska katedra została zniszczona w czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława w 1038 roku. Jej odbudowę już w stylu romańskim zainicjował książę Kazimierz Odnowiciel. W XIII wieku następuje pierwsza przebudowa. Na przełomie XIV i XV stulecia romańską katedrę zastąpiono budowlą gotycką z nowym prezbiterium i wieńcem kaplic. Jednak już w XVII wieku katedra płonie, a podczas odbudowy nadano jej cechy barokowe. W XVIII stuleciu świątynię niszczy najpierw huragan, a następnie pożar. Odbudowana katedra otrzymała nowy wystrój wnętrza i elewację w stylu neoklasycznym i w takiej formie przetrwała do II wojny światowej. Katedra była miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych. W 1300 roku król Wacław II poślubił w katedrze Ryskę, córkę Przemysła II. W 1341 roku król Kazimierz Wielki zawarł w niej drugi z kolei związek małżeński z Adelaidą Haską. Wybór Poznania miał pokazać Wielkopolanom, jak ogromnym szacunkiem darzy ich król Polski. 2 lata później córka Kazimierza Wielkiego Elżbieta wyszła w katedrze za mąż za Bogusława V, księcia słupskiego. W 1966 roku rozpoczęto tu obchody tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Katedra jest także jedną z większych nekropolii książęcych i królewskich. Miejsce wiecznego spoczynku znalazło tu 8 władców z dynastii Piastów. W 1939 roku do Poznania wkraczają wojska hitlerowskie. Niemcy rabują skarbiec katedralny i dużą część wyposażenia, zdzierają nawet miedziany dach. Katedra na 6 lat staje się magazynem. 15 lutego 1945 roku, podczas walk o Cytadelę, katedra znajduje się w polu ostrzału artylerii. Ocalały jedynie kaplice, a wypalone wnętrza odsłoniły pozostałości świątyni z okresu gotyku.
W 1946 roku rozpoczęto odbudowę katedry w formie gotyckiej z przełomu XIV i XV wieku, prowadząc jednocześnie intensywne badania archeologiczne. Wnętrze bazyliki to unikatowy zbiór zabytków sakralnych, z których na szczególną uwagę zasługuje XIV-wieczny ołtarz główny, dzieło śląskich rzeźbiarzy, pochodzący prawdopodobnie z warsztatu wrocławskiego. Przedstawia on Matkę Boską w otoczeniu świętej Katarzyny i świętej Barbary oraz 12 innych świętych niewiast. Pod główną wnęką jest predella, gdzie umieszczono postacie Chrystusa i 12 apostołów podczas Wieczerzy Pańskiej. Warto także zwrócić uwagę na barokową ambonę z 1720 roku, a także gotyckie stalle w prezbiterium. W nawach bocznych znajduje się 5 gotyckich i renesansowych, spiżowych płyt nagrobnych z XIV i XV wieku, z norymberskiego warsztatu Fischerów, jedne z najcenniejszych dzieł sztuki w katedrze. Zrabowane przez Niemców w czasie wojny, odnalezione, po wielu perypetiach powróciły w 1990 roku z Sankt Petersburga. Za ołtarzem znajduje się najcenniejsza z katedralnych kaplic, wzorowana na architekturze bizantyjskiej, Złota Kaplica, ufundowana w latach 30. XIX wieku przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego, w której znajduje się sarkofag z 1840 roku ze szczątkami pierwszych polskich władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Całość wnętrza dopełnia 12 ulokowanych dookoła kaplic. Ich wystrój jest szczególnie cenny, ponieważ ocalał od zniszczenia w czasie ostatniej wojny światowej, dzięki czemu możemy podziwiać ich oryginalne wyposażenie. Jednym z ciekawszych zabytków katedry jest miecz świętego Piotra. Zgodnie z legendą jest to broń, którą święty Piotr odciął ucho jednemu ze sług arcykapłanów, kiedy ci przybyli do Gaju Oliwnego, by pojmać Jezusa. Miecz ten, a właściwie tasak, ofiarował Mieszkowi I lub biskupowi Jordanowi papież Jan XIII w 968 roku. Broń nigdy nie została dokładnie przebadana, przez co nie potwierdzono jej faktycznego pochodzenia. Opinie specjalistów są podzielone. Niektórzy twierdzą, że miecz został wykuty na rubieżach Cesarstwa Rzymskiego w I wieku, inni natomiast, że jest repliką tego miecza z okolic X lub XIV wieku. Nieważne, która z powyższych teorii jest prawdziwa, miecz jest obok szczerbca sztuką broni o najdłużej udokumentowanej historii. W katedrze od lat 90. XX wieku możemy podziwiać jego wierną kopię. Oryginał znajduje się w skarbcu Muzeum Archidiecezjalnego. W podziemiach możemy podziwiać pozostałości pierwotnej katedry wczesnoromańskiej i romańskiej oraz domniemane grobowce Mieszka I i Bolesława Chrobrego, które zostały odkryte w czasie badań archeologicznych prowadzonych w XX wieku. Poznańska katedra jest również miejscem wiecznego spoczynku biskupów poznańskich, którzy pochowani zostali w podziemiach bazyliki. Początki osadnictwa na terenie Ostrowa Tumskiego archeolodzy datują na koniec VIII wieku. Za czasów panowania Mieszka I niewielki gród rozbudowano i otoczono wałami, dzieląc go na dwie części. W pierwszej, książęcej, znajdowało się pallatium z przyległą do niego kaplicą.
w drugiej znajdowały się drewniane chaty dla pospólstwa. Obie części otoczone były wałem obronnym o wysokości 10 metrów. A jak wyglądały te obwarowania, najlepiej zobaczyć w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. Genius Loci, czyli duch opiekuńczy, to odkrywka archeologiczna, w której możemy obejrzeć relikty najstarszego grodu na Ostrowie Tumskim. Przybliża on potęgę poznańskiej osady, ukazując doskonale zachowane konstrukcje wału obronnego, wzniesionego za czasów Mieszka I. Podziwiając kunszt ówczesnych inżynierów, możemy uświadomić sobie, jak potężna była to warownia. Ten zbudowany z drewna, kamienia i gliny wał, nawet dzisiaj w XXI wieku, stanowiłby nie lada przeszkodę do pokonania. Jak bardzo skomplikowana to była konstrukcja, pokazuje film na temat budowy grodu. Szacuje się, że do stworzenia go na Ostrowie Tumskim Mieszko I kazał wyciąć dęby na obszarze około 20 kilometrów. To niesamowite. Z jakim rozmachem ten pierwszy władca Polski podszedł do tematu bezpieczeństwa swojej siedziby. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu w 2020 roku stanęła instalacja artystyczna Przekrój Poznania, która swoją formą i wielkością nawiązuje do wielkości dawnych wałów grodowych. Jest ona nierozerwalnym elementem rezerwatu, ukazującym potęgę umocnień dziesięciowiecznego grodu. Po powodziach i oblężeniach pomiędzy XI a XIII stuleciem książę Przemysł I podejmuje decyzję o przeniesieniu siedziby do leżącego nieopodal Poznania. Kolejny okres rozwoju Ostrowa Tumskiego przypada na renesans i rządy biskupa Jana Lubrańskiego. Przeprowadził on generalny remont katedry, zaopatrzył miasto w wodociągi, wybrukował ulice, a także zbudował budynek psałterii. Otoczył on także Ostrów nowym ceglanym murem. Jednak jego największym osiągnięciem było ufundowanie w 1519 roku Akademii kształcącej młodzież według nowego, humanistycznego programu. Obecnie w murach dawnej Akademii ma swoją siedzibę Muzeum Archidiecezjalne. Drugi rozbiór Polski i czasy pruskie to konfiskata majątku biskupów i włączenie Ostrowa Tumskiego w granice Poznania. Po przekształceniu miasta w twierdzę, na Ostrowie Tumskim zbudowano także umocnienia. Głównymi elementami fortyfikacji Ostrowa była reduta katedralna oraz jaz katedralny na Cybinie. Poważne zniszczenia w czasie II wojny światowej oraz budowa w latach 60. XX wieku głównej trasy komunikacyjnej zaburzyły zabytkowy, historyczny układ Ostrowa. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Śródki datuje się na II i I wiek przed naszą erą. Jednak rozwinęła się dopiero za czasów Mieszka I, gdy była osadą przynależną do księcia i powstał tu jeden z pierwszych w Polsce cmentarzy chrześcijańskich. Rozwijała się początkowo jako osada targowa obok Ostrowa Tumskiego i w roku 1231 otrzymała prawa miejskie. Straciła na znaczeniu w 1253 roku w związku z lokalizacją Poznania i w 1288 roku
Przemysł II darował ją biskupom poznańskim, nadając Śródce charakter gospodarczego zaplecza ich dóbr. Mimo licznych przywilejów i praw miejskich, Śródka nie rozwinęła się w nowoczesne miasto. Inwentarz dóbr biskupich z 1564 roku wylicza 22 domy w rynku i zaledwie 61 domów przy ulicach. W 1793 roku władze pruskie postanowiły zlikwidować okoliczne miasteczka należące do kościoła i włączyły Śródkę w obszar administracyjny Poznania. W okresie zaborów uchodziła ona za jedną z najbardziej polskich dzielnic. Ostrów Tumski łączy ze Śródką most biskupa Jordana, zwany też czasami mostem miłości wiązanej na kłódki. Być może dlatego jest popularnym miejscem organizowania wieczorów panieńskich i kawalerskich, ulubioną miejscówką malarzy, a czasem służy także jako scena koncertowa. Tę artystyczną duszę Śródki można także zobaczyć w muralach i instalacjach artystycznych. Najbardziej znana jest opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle, wykonana przez Gerarda Koftę w ramach projektu W środku Śródki. Mural oprócz tego, że zdobi, to opowiada również historię dzielnicy. Jest wspomnieniem dawnego życia tego małego miasteczka, w którym mieszkało i pracowało wielu rzemieślników i kupców. Tuż obok muralu znajduje się barokowy zespół klasztoru Filipinów, których nadrzędnym celem jest pokazywanie ludziom, że można jednocześnie być wesołym i wierzyć. Cechował ich łagodny charakter i życzliwość. Po kasacie zakonu mieścił się tu dom dla księży emerytów i sierociniec prowadzony przez szarytki, a obecnie urzęduje tu katedralna szkoła muzyczna. W centralnym miejscu rynku śródeckiego mieści się gotycki kościół świętej Małgorzaty Panny i Męczenniczki, datowany na XIII wiek. Rozbudowany w XIV stuleciu miał świadczyć o znaczeniu osady. Większość jego wyposażenia pochodzi z okresu, kiedy kościołem władali Filipini i ma barokowy charakter. Dziś jest kościołem pomocniczym dla parafii katedralnej. Śródka, niegdyś zapomniana i zaniedbana, kilka lat temu wróciła do łask i dziś jest jedną z najchętniej odwiedzanych dzielnic w mieście. Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać tu hipsterskie knajpki, a plac przed muralem stał się sceną dla różnej maści artystów i aktywistów. Odwiedzając Ostrów Tumski, nie zapomnijcie także wstąpić do Śródki. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.